starożytnej Grecji mnichów nazywano terapeutami. Potrafili oni leczyć zarówno choroby duszy, jak i ciała. Podobnie czynili średniowieczni mnisi, którzy w swych przyklasztornych ogrodach hodowali zioła. Istniało także przekonanie, że człowiek jest jednością duszy, ciała i ducha. Dzisiaj, po latach zapomnienia, wracamy do dawnej wiedzy, odkrywając to, co było znane na początku. Oczywiście psychoterapia i kierownictwo duchowe nie są tym samym, podobnie jak medytacja i medycyna. Medytacja nie jest aspiryną, jest inspiracją. Zauważono jednak, że medytacja ma dobroczynny wpływ zarówno na nasze zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Dlatego może medytacja stosowana jest dzisiaj powszechnie w psychoterapii, chociaż odarta z jej kontekstu religijnego. Zauważono jej pozytywny wpływ na pokonanie naszych stresów, zahamowań, starych urazów. Podobnie i medytacja wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Poprawia sen, poprawia trawienie, ułatwia również leczyć inne choroby. Dlaczego tak się dzieje? Medytacja stwarza przestrzeń ciszy, w której mogą zaistnieć nasze lęki, zahamowania i inne niepokoje. Jeśli pacjent, pisze jeden z psychoterapeutów, może przez jakiś czas po prostu być ze swymi negatywnymi uczuciami i zagłębić się w nie, to prędzej czy później znikną one lub zmienią się w coś przyjemniejszego i zdrowszego. Podczas medytacji obcujemy z tymi przejawami siebie, których wolelibyśmy nie widzieć. Zyskujemy w ten sposób coraz więcej pewności siebie. Odkrywamy, że najgorsze, co możemy zrobić, to omijać i odrzucać jakiś aspekt swojej osobowości. Wydaje się, że współczesna medycyna i psychoterapia coraz lepiej rozumie, że można leczyć modlitwą i postem. Elizabeth Paul jest malarką i jak sama mówi, maluje farbą i miłością. Może dlatego niektórzy, patrząc na jej obrazy, doznają uzdrowienia. Jest przekonana, że jedynym celem życia człowieka na ziemi jest obdarowywanie innych miłością. Mówi także, że od innych otrzymujemy to, co dajemy. Potwierdza to również współczesna psychologia i psychoterapia. Podkreślając, że nasz gniew, złość czy nienawiść powrócą do nas, tamując życiodajne energie i objawiając się w postaci choroby. Dr Ricci, który robił badania wśród więźniów po wyzwoleniu z obozu w Wippertalu, zauważył, że część więźniów nie powracała do zdrowia, mimo że otrzymywali odpowiednią opiekę lekarską. Zauważył także, że część więźniów nienawidziła siebie nawzajem, podobnie jak nienawidziła swoich oprawców. Był tam tylko jeden człowiek, który promieniował radością, tryskał zdrowiem. Dr Ricci był przekonany, że do obozu trafił pod koniec wojny. Wielkie było jego zdziwienie, gdy dowiedział się, że był tam prawie od początku. Poznał też historię tego człowieka. Pochodził z Warszawy. Na początku wojny Niemcy rozstrzelali mu żonę i 5 dzieci. Pragnął także umrzeć. Prosił oprawców, aby i jego rozstrzelali.
Nie chciał żyć bez ukochanej żony i dzieci. Znał jednak niemiecki. Niemcy uznali, że będzie dla nich bardzo użyteczny. Wzięli go więc do obozu. Jak sam wspomina, postanowił sobie wtedy, że będzie kochał każdego człowieka, bez względu na wszystko. I to właśnie miłość. Miłość do każdego człowieka pozwoliła mu zachować zdrowie duszy i ciała. Również miłość tego, który oddał swoje życie za przyjaciół i nieprzyjaciół swoich, uzdrowiła kobietę, o której czytamy w Ewangelii, że wiele wycierpiała się od lekarzy, całe swoje mienie wydała i nic jej nie pomogło. Zanim więc oddamy się w ręce lekarzy, może warto zrewidować nasz stosunek do innych ludzi, a także poświęcić trochę czasu na medytację w ciszy.